Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models, mieszczącego się pod adresem www.tankmodels.pl. Pamiętajcie, że jesteśmy sklepem internetowym, nie mamy własnego lokalu sklepowego, ale zamówienia złożone przez sklep internetowy możecie odbierać osobiście w naszym magazynie mieszczącym się w Alejach Ujazdowskich. Bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie Messerschmitt Me 262 wersja B, czyli dwuosobowy nocny myśliwiec. Posłuchajcie, do tego w pewnym sensie zmusił mnie, ale no w cudzysłowie mówię, zmusił mnie kolega z kanału 172, który prezentował model właśnie dwumiejscowego Me 262, dokładnie tego modelu od Revela, najprawdopodobniej przepaka. A ja bym chciał Wam zaprezentować przepak modelu właśnie Messerschmitta 262 przez czeską firmę Smer. Dlaczego mówię przepak? Ponieważ ten model pierwotnie został wyprodukowany przez firmę Heller w roku 1974 i był przez wiele firm przepakowywany albo przez Hellera tak samo wznawiany. Mówię o tej wersji dwuosobowej nocnego myśliwca, czyli tego Me 262 z przodu, który posiada anteny. Tak prezentuje się pudełko. Tak prezentuje się tył modelu. Pudełka, na którym mamy malowanie pokazane niemieckie, nocnego myśliwca. Posłuchajcie, Kommando Welter, Magdeburg, 45 rok. Mamy również numery seryjne podane tego samolotu. Nachtjager 11, tak, czyli nocna jednostka myśliwska. I powiem Wam, że tak naprawdę ten model to powinien być raczej jako unboxing modelu starożytnego. Czyli tutaj to kwalifikuje się ten model mimo wyprodukowania około, mówię tutaj przepak w 2000 którymś roku, to powinien być vintage. I teraz zaglądamy, posłuchajcie, do pudełka. Ja go już kupiłem dawno temu i powiem Wam, tak się czaję do niego, ale żeby prawidłowo ten model skleić, tak naprawdę muszę dokupić wreszcie żywiczny kokpit, wnętrze, ponieważ to, które tutaj nam zafundował Heller w 1974 roku, jak na tamte czasy, był super. No ale dzisiejsze czasy już co innego jest i tak naprawdę albo by któraś z firm wyprodukowała nowy model w skali 1,72. Tutaj na dodatek jeszcze to jest numer katalogowy 0884 i tutaj Smer po raz kolejny dodaje nam zestaw blaszek do tego modelu. Staruszka, no ale może nie aż tak stary jak wiele innych modeli, ale to już jest, posłuchajcie, no ile on ma już 49 lat, tak? W przyszłym roku będzie miał 60 lat, bo to jest 74 rok, czyli to jest już tak naprawdę no, pan w średnim wieku. Trochę młodszy ode mnie jest, o 6 lat. Dobra, posłuchajcie, Jezus Maria, jak ja stary jestem. Dobra, a teraz będziemy sobie oglądać ramki. Ja zmienię w tym czasie scenografię. Scenografia zmieniona. I zacznę standardowo, tak jak zawsze zaczynam, od kalkomanii. A gdzie jest instrukcja? Przepraszam, nie standardowo. Standardowo ja zaczynam od instrukcji. Więc na razie sobie odłożymy. Tu mamy smerowską instrukcję, mamy w języku czeskim opis tego samolotu, dane techniczne, jak i również w języku angielskim mamy również właśnie historię, rys historyczny i dane techniczne.
Tutaj mamy fajną, właśnie bardzo fajnie, że jest to napisane. Mamy, że jeżeli chodzi o uzbrojenie, posiadał on 2 km MK108 30 mm. No, powiem Wam, nieźle. Maksymalna prędkość M262 to było 900 km. No, powiem Wam, nieźle. Tu mamy oczywiście wszystkie dane techniczne. No i głównie ten samolot miał służyć do zwalczania nocnych nalotów na Niemcy. Tak prezentuje się kalkomania. Tu mamy oczywiście, cała instrukcja jest czarno-biała, tu mamy właśnie, posłuchajcie, schemat malowania. Tu mamy oczywiście farby tak samo i właśnie tutaj ten kamuflaż, takie te kreski na tym kamuflażu, jeżeli dobrze się przyjrzymy na przykład zdjęciom, a są zdjęcia oryginalnego M262, tego nocnego myśliwca, posłuchajcie, w RPA znajduje się taki myśliwiec. Nie wiem, czy on jest zdatny do lotu, ale w każdym razie są zdjęcia tego myśliwca, jak on został dostarczony w stanie praktycznie takim nowym. I tam widać, że kamuflaż nanoszony na górę kadłuba, jak i również górę skrzydeł i stateczników, właśnie był, posłuchajcie, kolorowy. Tam był, zdaje się, na szary, był zielony, brązowy i on był taki w miarę jasno. Tutaj jest pokazane aluminium. Możliwe, że po prostu no, na aluminium tutaj było na górze, ale tam jest jakiś taki szary kolor pokazany, tak jak były malowane, posłuchajcie, późne lotnictwo niemieckie. Tutaj mamy w oznaczeniach tak samo, tu jest ten samolot jako oznaczony jako Avia CS-92. Z tego co pamiętam, one były właśnie produkowane w zakładach Avi również, montowane, czy też całe, 46 rok. I one były malowane na srebrno, cały srebrny był pomalowany Messerschmitt. Jeżeli chodzi o ilość części, no to nie ma tego tak za dużo. Mamy też kalkomanię, tutaj mamy schemat naklejania kalkomanii, jak i również dane tych kalkomanii technicznych. No a tu proszę bardzo, no za dużo nie ma co sklejać. Powiem Wam, że naprawdę z miłą chęcią bym skleił taki model wykonany na dzisiejsze czasy. A teraz zobaczymy, co mieści w sobie właśnie ten model. Oczywiście będę musiał tutaj z pioruńskimi zszywaczami powalczyć. Niestety gdzieś zęby teściowej mi zginęły, a to widzę jest dobra wschodnioeuropejska produkcja zszywacza. I co my tu mamy? Tu mamy tą blaszkę fototrawioną, część elementów właśnie antena, tu jest jakieś elementy dodatkowe. I jest właśnie antena, którą montujemy z przodu. I powiem Wam, no jest gorzej zrobiona niż ta, która plastikowa znajduje się w zestawie, ponieważ te anteny były wykonane z rurek i z różnej średnicy rurek. Niektóre były delikatnie spłaszczone, jakie sobie, no, różnej grubości, tak, ale tutaj na tym zagięciu były one spłaszczona rura, a pozostałe to były różne rurki i pręciki. I tutaj tak prezentuje się ten blaszka. No, szału nie ma. Można było coś lepszego z żywicy jakąś, na przykład blaszkę. Tak prezentuje się kabina. Nie ma możliwości, posłuchajcie, wykonania otwartej kabiny, a pamiętajcie, że kabina w tym Messerschmittie otwierała się tak jak w pozostałych Messerschmittach na prawą stronę. Więc nie była odsuwana. Każdy z załogantów, czyli pilot, jak i również radiotelegrafista, ten, który obsługiwał tak zwany radar, można powiedzieć, tutaj miał tak samo samodzielnie otwierany przedział. Jeżeli chodzi o szklenie, no do najcięższych to nie należy, a jeżeli chodzi o przezroczystość,
Nie, jest klarowne. Troszeczkę, no tutaj jest dość dziwna ta szyba, bo ona jest mocno, ale powiem wam, damy radę. Nie ma problemu, nie ma co tutaj historyzować. Jeżeli chodzi o kalkomanię, nie mam zielonego pojęcia, powiem wam, jak pracuje się z kalkomaniami wykonanymi przez tutaj posłuchajcie, albo dla Smera po prostu było robione, albo high-tech. No właśnie, tutaj mamy. Ktoś, taka firma produkowała. I jeżeli chodzi o jakość napisu, no nie są czytelne napisy, ale je mamy. W każdym razie mamy linie podziału naklejane na skrzydła. Mamy tutaj oczywiście też zgodnie z ustawą swastykę podzieloną na elementy, białe krzyże, czarne. Tutaj mamy również innego typu, nie wiadomo do czego mamy je. No i te napisy eksploatacyjne. Musimy tylko dopasować sobie, które do której wersji. Oznaczenia czechosłowackie, bo już nie było, była Czechosłowacja jeszcze. No i tak się prezentuje, powiem wam. No, tak samo szału nie ma, ale powiem wam, ze względu na sentyment, ja kiedyś miałem ten model, sklejałem go, co prawda kamuflaż był malowany dziwnym szarym, ciemnoszarym, takim ciemniejszy szary. I teraz dobra, lecimy z ramkami. Powiem wam tak, wszystkie ramki są linie podziału, są wypukłe, nie są wklęsłe. Prezentują się tak. Mam nadzieję, że coś ze względu na ten kolor plastiku są słabe. Można to. W każdym razie mamy tego Messerschmitta. No ale posłuchajcie, to był 74 rok i większość modeli wtedy robiono z wypukłymi liniami podziału, wypukłymi nitami. Tutaj mamy stopnie, po których wchodziła załoga na górę, ale powiem wam, że jak ja się przyglądałem zdjęciom, to naprawdę wyglądało, jest dobrze wykonany ten model. Autentycznie jest dobry. Tu mamy na przykład miejsca przyklejenia zbiorników dodatkowych z paliwem. No to w ten sposób wygląda. Tak, mamy po prostu zaznaczone takie miejsce. Mamy tutaj właśnie tutaj wylot, powiedzmy, działka. Jeżeli chodzi o linię podziału, tutaj mamy właśnie nity, które są tak samo wypukłe. Powiem wam, że mimo to, i wzmocniony tutaj ma statecznik, widzimy. Są również klapki techniczne. No i tutaj proszę zwróćcie uwagę, właśnie to na to trzeba zwrócić uwagę. Tu mamy właśnie to działko 30 mm, a tu mamy zaślepiony otwór do uzbrojenia pojedynczego Messerschmitta 262, który był uzbrojony w 4 karabiny. I z dziobu waliły 4 karabiny. Tu mamy miejsce na przyklejenie anten. Bierzemy sobie kolejną ramkę ze skrzydełkami. Skrzydła są oczywiście, no właśnie, tak, tu mamy górne płaty, dobrze mówię? Tak, górne płaty, dobrze. Tu mamy górę skrzydeł, od spodu to, co przyklejamy, zbiorniki z paliwem i tak samo tu są właśnie takie uchwyty, miejsce, gdzie mamy przykleić mocowanie. Bardzo, powiem wam, fajnie. I tutaj, i tu są linie podziału wgłębne. Tu, gdzie mamy właśnie, to jest wszystko wgłębne, ale od spodu już jest wszystko wypukłe. Mam nadzieję, że możecie to jakoś zauważyć. A tu są właśnie wklęsłe. Tak prezentują się zbiorniki. Widać, że są tutaj linie podziału na zbiornikach, tak samo. Kolejna ramka, elementy tutaj mamy tak samo. Pozostałe elementy podwozia, skrzydeł, tak, kadłuba, bo tu mamy kadłub, tu mamy dalsze montowanie skrzydeł. Ciekaw jestem, nie pamiętam, czy ja szpachlowałem, jak będąc dzieckiem, ten model, ale obawiam się, że nie wiedziałem jeszcze, że jest coś takiego jak szpachla. Mamy koła uproszczone, elementy wnętrza kabiny,
Tu mamy element anteny, z tego co pamiętam, tu mamy tablicę. Tak prezentuje się tablica z zegarami. I uwaga, nie ma radaru do wnętrza. To jest cała kabina, w którą wklejamy foteliki. To jest wszystko. Foteliki znajdują się tutaj i to jest całe, zdaje się, wnętrze. Chyba że to ma imitować to, co na półce z tyłu, właśnie możliwe, że to jest właśnie w instrukcji. Sprawdzimy, jak to wygląda. Tak prezentuje się, nie ma nic, posłuchajcie, jest jakaś tablica rozdzielcza, ale nie ma nic, jeżeli chodzi o radar. A tu widzę, coś wklejamy w te miejsca i powiem wam, to nie były stopnie w takim razie. Inaczej wchodzono, stopnie były tu na kadłubie, najprawdopodobniej z racji tego, że to jest samolot, który ma z przodu przednie koło, najprawdopodobniej wchodzono do tego samolotu po jakiejś drabince. I ostatnia tutaj ramka zawierająca elementy silników odrzutowych, rakietowych i kolejne elementy. O, i właśnie, tu mamy te anteny. I no one są, posłuchajcie, nie najlepiej wykonane, ale jeżeli przyłożymy się i sobie te elementy zostawimy, ewentualnie zamiast tych pręcików, ja zostawię link w opisie do właśnie tego Messerschmitta, który się w Johannesburgu, z tego co pamiętam, znajduje. I tam można dobrze obejrzeć te właśnie oryginalne anteny. Tak prezentuje się. No i chyba wchodzono po silniku, posłuchajcie, myk, myk, cyk na skrzydła w ten sposób. Powiem wam, że nie zastanawiałem się. Z jednej strony wchodzono od lewej strony. Tak prezentują się elementy silnika. To są kolejne elementy, które wklejamy do silnika. Klapy. Znaczy tutaj podwozie, golenie montujemy, a golenie wam zaraz pokażę. To jest przednie, a to są te, które montujemy do kadłuba w skrzydła. Moi mili, to jest cały model. Wielu z was współczesnych modelarzy, którzy pracują na współczesnych modelach dwudziestowiecznych, XXI-wiecznych, no to może być w ciężkim szoku, że kiedyś tak modele wyglądały, czyli to jest tak naprawdę no, ramki vintage, opakowanie z tego wieku, z początku tak mniej więcej 2000 chyba 10 ponownie Smer wydał ten model w tym opakowaniu. Powiem wam tak, ja mam do tego modelu sentyment i na pewno sobie usiądę, rozgrzewkę zrobię taką przed sklejaniem w ogóle modeli samolotów, ale muszę się koniecznie gdzieś dorwać właśnie wnętrze żywiczne kabiny, którą robi, nie pamiętam teraz kto, wyleciało mi z głowy. No to wszystko na dzisiaj, posłuchajcie. Dziękuję wam za uwagę. Trzymajcie się, do następnego filmu. Pozdrawiam was. Liczę na suby, nowych subsegmentów. Już jesteśmy bardzo blisko 1000. Lajki, komentujcie. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam was. Hejka.